Cześć drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Państwu takie fajne narzędzie na silniku Unity, które nazywa się Terrain Tools i służy ono do modelowania, nadawania obiektów w postaci terenu, budowania całej struktury opartej na generacji pewnych płaszczyzn, pewnych obiektów typu drzewa, skały i inne tekstury. No i tu to, co jest ciekawe, to jest to narzędzie w pełni darmowe, które oczywiście możemy sobie pobrać, jeśli wejdziemy sobie na stronę Asset Store Unity, czyli tam, gdzie jest sklep właśnie tych takich nakładek dodawanych na Unity, i jeśli Państwo się tu już zarejestrują, to tu oczywiście wybieramy sobie dowolny asset, na przykład nazwijmy go Terrain, i można tutaj wybrać sobie jeszcze cenę, czyli tam jest price, i dać na przykład free, to wtedy Państwo znajdą właśnie sobie takie narzędzie. No i jeśli Państwo jeszcze nie dodali sobie tego toolboxa, to tu się pojawi opcja Add to my store. No i wtedy, jeśli mamy już konto na Unity, jeśli się zalogujemy, no to później pojawi się opcja Open in Unity i te narzędzie będzie można sobie pobrać. No, później pokażę, jak to zaimportować już na silniku Unity. No to co mnie zaciekawiło, to dość prosta konfiguracja, jeśli chodzi o generację danego terenu. Działa to naprawdę bardzo fajnie, a przede wszystkim szybko. Jeśli chcemy sobie założyć na przykład jakąś strukturę terenu w już w grze, którą tworzymy, którą chcemy stworzyć, no to to narzędzie, myślę, że jest idealnym przykładem na to, że takie coś się da zrobić. No i jeśli sobie już pobierzemy tą paczkę, zajmuje ona 138 MB, lekko ponad, no to wtedy na silniku Unity, jeśli widzimy tutaj te główne menu, możemy sobie to pobrać w różnych rzeczach, czyli jeśli tam jest Go to Unity, to na zakładce Asset Store, jeśli tu się znowu zalegujemy i tak dalej, to pokaże nam się ta pobrana paczka i dajemy później Download. No i później pojawi się takie okienko, gdzie będzie można zaimportować te obiekty. Ja już to zrobiłem, dlatego tutaj tego nie widać. I to, co jeszcze tutaj istotne, przygotowałem sobie taki projekt RTS Project na Unity. Jest to projekt typu 3D, gdzie będziemy robić w kolejnych odcinkach po prostu jakąś grę strategiczną, opartą właśnie na przykład o ten darmowy asset Terrain Tools. To, co można też się zaimportować w ten sposób, że można sobie ściągnąć i na przykład zaimportować paczkę, czyli import paczka, dajemy custom, no i gdzieś sobie to pobrać, no i wtedy możemy po prostu to zaimportować. No i jeśli to zaimportujemy, to w tym na zakładce czy narzędziu Window, w tym polu pojawi nam się ta opcja Terrain Tools. Tego domyślnie oczywiście nie ma. No i tutaj można naprawdę tworzyć ciekawe różne obiekty w grze, ale najpierw trzeba sobie dać na tą pierwszą zakładkę, czyli Terrain Tools. Jeśli klikniemy, to pojawi nam się taki toolbox, gdzie nadamy sobie jakieś własności naszego tworzenia terenu. Ja już to testowałem troszkę wcześniej, także już wiem mniej więcej, jak to skonfigurować, żeby w dość szybki sposób nam się tutaj to ładnie zaciągło. Nie polecam tutaj tworzyć własnego terrain, czyli tutaj jeśli byśmy wybrali obiekt 3D terrain, bo tak naprawdę ten toolbox generuje nam z automatu właśnie już ten obiekt terrain, czyli obiekt tworzenia terenu.
gdyby ta zakładka dzieli się na takie podstawowe procesy. Pierwszym jest to import paczki, gdzie konfigurujemy tak naprawdę wstępne wartości, które generuje nam losowy teren. No i po wylosowaniu tego terenu my możemy później tworzyć sobie jak gdyby dodatkowe takie opcje, ale to później jeszcze omówimy. Także pierwszym krokiem, który należałoby zrobić, to kliknąć sobie w tą zakładkę AutoMagic i tutaj się pojawiają takie pewne obiekty, które musimy załadować do tego naszego generatora, inaczej ten generator nam się nie uruchomi. Także tutaj, jeśli popatrzymy na pierwsze okienko, mamy Split Map i jeśli klikniemy sobie znacznik otwarcia, to tworzą nam się takie domyślne asety, które żeśmy pobrali, tak? Bo ta paczka zajmuje około 140 MB, to w niej znajdziemy już parę gotowych asetów do użycia, no i z tego skorzystamy. Jeśli Państwo mieli swoje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu sobie te asety dodać. Co to jest, proszę Państwa, Split Map? Split Map to są takie obiekty graficzne, które generują nam pewne zabarwienie właśnie na przykład terenu, gdzie możemy sobie ustalić pewne krawędzie, które będą przebiegały, na przykład jak ma teren przebiegać, czyli gdzie na przykład mają być wzniesienia, gdzie mają być góry lub gdzie mają być po prostu inne obiekty, tak? Ja sobie tu wybiorę może jakiś pierwszy lepszy, nie wiem, niech to na przykład będzie, a może być ten nawet, tak? Jeden Split Map. To jest bardzo ważne, to musimy wybrać. No i kolejnym elementem są tekstury, tak? Czyli jakie byśmy chcieli mieć tekstury zaimportowane do tego generatora. Ja się postaram to zrobić jakiś teren taki bardzo mocno leśno-górski, o może tak. To ja bym sobie na przykład wpisał tu Forest. To są to, co mówiłem, te paczki są darmowe. One już zostały pobrane, a jeśli Państwo mieli inne, to można oczywiście inne wybrać. Czyli wybieramy na przykład Forest. Dajmy sobie jeszcze jakiś kolejną teksturkę z lasu. No jeśli nie ma, to możemy sobie poszukać innych dowolnych, ale tak, żeby troszkę to miało jakiś sens, żeby nie zabarwiać tego naszego obszaru innymi kolorami, czyli na przykład można tworzyć klify. O, dodamy klif sobie, teksturę klifu. Może być trochę taki teren pustynny czy piaszczysty. Jaki bym jeszcze dodał czwarty? Nie wiem, niech to będzie na przykład gras, po prostu gras jako trawa. Następnie możemy tutaj dodać elementy drzew, gdzie właśnie też w tej paczce znajdują się już gotowe obiekty. No i dajmy sobie na przykład tam jakieś drzewka do naszej scenerii. Dajmy sobie tutaj trzecie. Można by oczywiście dodać inne obiekty, jakieś skały czy coś. No i dajemy jeszcze jakie ma być mniej więcej podłoże, czyli dajmy sobie po prostu podłoże takie tak, żeby było dużo zieleni po prostu, tak? To niech to będą po prostu jakieś rośliny. O, ja bym może coś takiego wybrał. Można by tutaj tworzyć jeszcze jakieś szczegóły siatek, ale ja na razie na ten moment tego nie polecam zrobić. No jeśli wybierzemy sobie tą paczkę wstępnych obiektów i dajmy na Run AutoMagic, to proszę Państwa zaczyna nam się generować cała struktura naszego krajobrazu, tak? Jest to, tak jak mówiłem, działa to bardzo losowo, czyli za każdym razem tak naprawdę generuje się inny obraz i to, co mówiłem, proszę zobaczyć, pojawił się tutaj obszar terenu, tak? Czyli pojawił się obiekt terenu
No jak to wygląda w praktyce? Ano wygląda to tak, proszę zobaczyć, już mamy stworzony po prostu pełen jakiś obraz naszego terenu. Tutaj oczywiście na scenie, jeśli sobie klikniemy, co jest całe, proszę Państwa, cała mapa, cały obraz, który został tutaj dodany do naszego obiektu, do naszej planszy. Możemy sobie jeszcze tutaj podpatrzeć na właściwości, czyli tworzą nam się tutaj mniej więcej, proszę zobaczyć, 2000 długość, szerokość, wysokość 200, tak, czyli po prostu Państwo mogą sobie tworzyć już dowolny obraz krajobrazu. Proszę zobaczyć, jak nawet ładnie tutaj wygenerował się las, jakieś wzniesienia, wzgórza i tak dalej, i tak dalej. Także ciekawe z punktu widzenia tworzenia jakichś wstępnych plansz do naszych gier. I to, co mówiłem, Asset jest całkowicie darmowy, a widzę, że to narzędzie ma naprawdę fajne możliwości. Możemy później bawić się zagęszczanie, na przykład tych drzewek ma być większa ilość, mniejsza, mogę trochę zwiększyć odległości, rozmiary, ponownie wygenerować taki obszar, proszę zobaczyć. I stworzyło nam się tutaj już pełen obraz naszych obiektów, tak, na naszym wygenerowanym toolboxie. Także bardzo ciekawe, jeśli chodzi o wstępne tworzenie jakichś naszych terenów. Także tutaj jeszcze raz przypominam, można sobie ten toolbox pobrać, Terrain Tools, który jest oczywiście tutaj darmowy. I proszę Państwa, myślę, że to by było na tyle. Ja po prostu w kolejnych odcinkach spróbujemy sobie tutaj potworzyć jakąś grę. Niech to będzie jakaś gra strategiczna, która umożliwi po prostu dalsze tworzenie ciekawych poradników. Także proszę Państwa, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji oraz komentowania.